Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Alfy Romeo Giulia GT-AM. W sumie to jak w tytule, czyli zapraszam do prezentacji bez jazdy, bo nie mogłem się tym autem jeszcze przejechać. Ale samochód jest na tyle nietuzinkowy, że postanowiłem nagrać o nim krótki materiał. Mam nadzieję, że wybaczycie. Zwłaszcza, że model GT-AM to najbardziej hardkorowy model, jaki Alfa Romeo ma obecnie w swojej gamie. Jeden z najbardziej hardkorowych, jakie oferowała w ogóle. Na chwilę cofnijmy się w czasie do roku 1965, kiedy to po raz pierwszy Alfa Romeo użyła skrótu GTA. GTA to akronim od słów Gran Turismo Alleggerita, czyli lżejsze Gran Turismo, a użyła go na modelu Giulia Sprint GT. I ta Giulia była stuningowana, czyli zmodyfikowana, przez firmę Autodelta. W późniejszych latach litery GTA pojawiły się jeszcze kilkukrotnie, a ostatnimi modelami były Alfa 156 GTA oraz 147 GTA. A i jeszcze jedna taka ciekawostka dotycząca akronimów. Czy wiecie, że Alfa w nazwie Alfa Romeo to akronim od Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, czyli po polsku Lombardzka Fabryka Samochodów Spółka Akcyjna. A drugi człon nazwy, czyli Romeo, pochodzi od pana Nicola Romeo, który to w 1918 roku przejął upadającą firmę Alfa i nadał jej dwuczłonową nazwę Alfa Romeo. Swoją drogą, początki Alfy sięgają 1910 roku, a model Giulia GT-AM został właśnie stworzony dla uczczenia 110. rocznicy marki. W zasadzie to powstały dwa rodzaje Giulii, GTA oraz prezentowana GT-AM. I ta litera M w nazwie pochodzi od słowa modificato, czyli zmodyfikowana. I faktycznie GT-AM względem GTA ma pewną różnicę. Otóż GTA jest 5-osobowa, natomiast GT-AM 2-osobowa. Tak, Alfa zrobiła 2-osobowe auto w 4-drzwiowej budzie. Szok. No zobaczcie sami, co kryje się za tylnymi drzwiami. Tutaj mamy klatkę bezpieczeństwa, 2 miejsca na kaski oraz gaśnicę pomiędzy tymi miejscami. I to wszystko. A nie, przepraszam, jest jeszcze piękne przeszycie GT-AM na tyle. W ogóle to tylnych szyb nie da się nawet otworzyć, no bo i po co, skoro nie da się tam siedzieć, a same szyby są z Lexanu, czyli żywicy poliwęglanu, materiału stosowanego w motorsporcie. Zresztą tylna szyba też jest z Lexanu. Jeśli jednak wybierzecie zwykłe GTA, to tam z tyłu są normalne fotele, normalna 3-osobowa kanapa i da się tam normalnie otworzyć okna, które są z normalnego materiału. Ponadto GT-AM nieco różni się od wersji GTA, ponieważ ma 2 dodatkowe elementy. Pierwszy to ten przeogromny i fantastyczny spoiler z włókna węglowego, który to możemy manualnie regulować i ustawić go w 4 różnych pozycjach w zależności od toru i tego, jaki docisk jest nam na nim potrzebny. Drugi dodatek jest z przodu, jest to dolny spoiler aerodynamiczny, który również jest z karbonu i również jest regulowany. Ten spoiler można do 40 mm wysunąć do przodu w celu właśnie zwiększenia lub zmniejszenia docisku. Nieźle, co? Wrażenie robią też te karbonowe poszerzenia z tyłu, które były niezbędne, bo dla lepszego prowadzenia się wersji GTA i GT-AM Alfa zwiększyła rozstaw kół tylnych o 50 mm, a przednich o 25 mm. Z tyłu więc konieczne było już zrobienie dodatkowych nadkoli, bo inaczej koła wystawałyby poza obrys auta, co jest w większości krajów nielegalne, a GT-AM ma homologację drogową. Kolejne smaczki z zewnątrz, dodatkowe karbonowe progi z logiem Saubera, czyli partnera Alfy Romeo w F1. Dodatkowo GT-AM ma przeprojektowane zderzaki z przodu, jak i z tyłu, również z dużą ilością karbonów. Żeby pokazać Wam różnicę w zderzakach, to pokażę to na przykładzie zwykłej Giulii Quadrifoglio. Tak wygląda zwykła Giulia Quadrifoglio z przodu, a tak wygląda wersja GT-AM. No jest dużo bardziej agresywna. To teraz tył. Tak jest w Quadrifoglio, a tak jest w GT-AM. Tutaj od razu rzuca się w oczy, poza oczywiście tym spoilerem, centralnie umieszczony wydech z 2 końcówkami wydechów, które zostały wykonane przez Akrapowicza. I wydech ten jest w całości wykonany z tytanu. No i pięknie brzmi. Niestety nie mogłem pokazać Wam więcej, bo auto ciągle stało zimne, a ja nie będę pałował auta na zimnym. Dodatkowo chyba wszyscy klienci i pracownicy komisu ogłuchliby, więc musicie wierzyć na słowo. Brzmi cudnie. Chociaż jak mam być szczery, to moim zdaniem brzmi tak samo dobrze jak zwykła Giulia Quadrifoglio. No nic, może pod obciążeniem jest nieco inaczej.
Kolejna ciekawostka z zewnątrz to na przykład emblematy, gdzie czterolistna koniczynka czy napis GTAM jest narysowany, a nie jest to naklejony znaczek, a to wszystko tylko po to, żeby zmniejszyć wagę. Zresztą w tym samym celu są te wszystkie karbonowe dodatki czy szyby z Lexanu. Ba, w środku nie mamy nawet klamki w drzwiach, tylko taśmy, tylko po to, żeby zredukować masę. No i to się udało, ponieważ odmiana GTAM waży 100 kg mniej niż zwykła podstawowa Giulia Quadrifoglio. Czyli Alfa Romeo GTAM waży 1520 kg. Dla porównania, BMW M3 Competition waży 1805 kg, a ma też napęd na tył, silnik o podobnej mocy i automat. Szok! No właśnie, silnik w Giulii GTAM. Pod karbonową maską kryje się niemal ten sam silnik, co w odmianie Quadrifoglio, czyli 2.9 V6, które zostało opracowane we współpracy z Ferrari. W dużym uproszczeniu inżynierowie wzięli turbodoładowany silnik Ferrari V8 o oznaczeniu F154, odcięli od niego 2 cylindry, następnie zmienili wał korbowy w celu idealnego wyważenia silnika i w celu dodania możliwości odłączenia cylindrów podczas jazdy i tak powstał silnik o kodowym oznaczeniu 690T, czyli 2.9 V6 biturbo. W odmianie Quadrifoglio generuje on 510 koni oraz 600 Nm, jednak dla GTA i GTAM to było wciąż za mało. Zwiększono więc ciśnienie do ładowania, dodano po 2 dodatkowe dysze olejowe do chłodzenia tłoków oraz zmieniono układ wydechowy na tytanowy. To dało dodatkowych 30 koni oraz 0 Nm. Tak, moment wciąż mamy ten sam, czyli 600 Nm, a moc zwiększono do 540 koni. Niezbyt duży przyrost, ale pamiętajmy, że auto waży nieco ponad 1,5 tony oraz ma napęd tylko na tył. I tak moim zdaniem deklarowany czas do setki robi wrażenie i wynosi 3,6 sekundy, co jest o 0,3 sekundy szybciej niż w odmianie Quadrifoglio. Niestety, z tego co widziałem, na przykład na kanale CarWow, w zwykłych warunkach ciężko jest pokonać 4,5 sekundy, ale z napędem na tył trzeba pewnie dobrze dogrzać opony. A właśnie, koła! Zapomniałem pokazać i powiedzieć. Giulie GTA oraz GTAM to pierwsze seryjnie produkowane sedany, które mają w serii koła z centralną śrubą mocującą. No chyba, że ja o czymś zapomniałem, ale nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek inna czterodrzwiowa limuzyna miała takie koła. Felgi mają aż 20 cali, bo muszą zmieścić ogromne ceramiczne hamulce. A jeśli mówimy o zmieszczeniu się, to jeśli będziemy jechali na wycieczkę, to bagażnik jest dość podobny co w zwykłej Giulii. Z tą różnicą, że tutaj mamy rury od klatki bezpieczeństwa, które nieco nam zmniejszają załadunek. Poza tym pod podłogą mamy malutki schowek, w którym mieszczą się klucze, w tym ten wyjątkowy do odkręcania tych kół. Ale wróćmy jeszcze do mocy i osiągów. Otóż podobno czas 100-200 km na godzinę wynosi 8,3 sekundy, co jest o tyle dziwne, że znacznie cięższe BMW M4 o mniejszej mocy, bo ma 510 koni, robi 7,9 sekundy. Dziwne, prawda? No chyba, że to wielkie skrzydło mocno wyhamowuje GTAM przy wyższych prędkościach. Ale mówię, to nie są oficjalne dane, nie potrafiłem ich potwierdzić, więc być może są błędne, a GTAM może robi niskie 7 sekundy 100-200? No cóż, czekam na jakieś pomiary. Wersja GTAM ma też zmodyfikowane zawieszenie, które jest delikatnie obniżone, mamy twardsze sprężyny i twardsze tuleje zawieszenia. Dodatkowo popracowano nad układem kierowniczym, który teraz potrzebuje tylko 2 pełne obroty kierownicy pomiędzy skrajnym położeniem kół, a także w serii mamy torowe opony Michelin Cup 2. Wszystkie te zmiany są oczywiście po to, żeby lepiej się auto prowadziło na torze. Dobra, ale skupmy się na tym wnętrzu, które z tej perspektywy wygląda normalnie i w zasadzie poza numerem egzemplarza, który jest ukryty po prawej stronie, to deska jest taka sama jak w Giulii Quadrifoglio. Ten egzemplarz to numer 476 z 500 jakie powstanie. Tak, seria GTA i GTAM są limitowane do 500 sztuk łącznie. Widać też, że deska jest inaczej wykończona, ponieważ jest cała pokryta alkantarą, czyli materiałem, który ma nie odbijać promieni słonecznych podczas jazdy. To lubię i szanuję. No dobra, to pora odsłonić największą zmianę. Zobaczcie na te fotele. Genialne sabelty, które mają 6-punktowe pasy. I żeby było ciekawiej, to wciąż w aucie są zwykłe pasy, więc jak na przykład jedziemy szybko po dzieciaki do przedszkola, to możemy zapiąć zwykłe pasy. W sensie jedziemy po jedno dziecko do przedszkola, drugie będzie musiało poczekać, bo auto nie ma więcej miejsc. Ale może i to dobrze, tata lub mama będą mieli więcej czasu, żeby sobie pojeździć. Ale jeśli wybierzecie odmianę GTA, czyli tą z normalną kanapą z tyłu, to wtedy dostaniecie nieco inne fotele i już tylko z normalnymi pasami. W ogóle to odmiany GTA oraz GTAM występują tylko w 3 kolorach
I nie są to kolory dedykowane tylko dla tych wersji, bowiem wersje Quadrifoglio też mogą mieć te same barwy. A, i jeszcze taka ciekawostka. Możemy sobie wybrać, jaki kolor będzie miała nasza klatka bezpieczeństwa. Dobra, to pora usiąść w tym fotelu i się zapiąć, a to wcale nie jest takie łatwe. Przed wejściem najlepiej sobie ułożyć te pasy na boki, czego ja nie zrobiłem i potem nieco bolą plecy od tych klam. No ale jak już wszystko rozplączemy, pozapinamy się i podociągamy, to siedzimy w nich idealnie. Jesteśmy tak mocno wciśnięci, że nie chce się z tego wysiadać. Fotel ma oczywiście regulację przód-tył, bo jest na szynach, ale żeby go podnieść lub opuścić, to musimy go wykręcić i wkręcić w inne mocowanie śrub. Kierownicy na szczęście nie musimy wykręcać, by ją ustawić, ta jest normalnie regulowana. Miło też, że producent zostawił normalne wyposażenie. Jest klimatyzacja, jest nawigacja, jest zwykłe audio i tak dalej. Są nawet zwykłe schowki. Jest też ten sam system multimedialny, który działa momentami bardzo wolno i się przywiesza, co mnie irytowało. No ale w tym aucie pewnie włącza się tylko telemetrię, wyłącza audio i słucha silnika i wydechu. O właśnie, te wielkie i głębokie kubły zdziwiły mnie jeszcze jednym. Auto ma przejechane ponad 11 000 km, a zobaczcie na skórę na boczkach. Nie jest ani popękana, ani pozadzierana. A wiem, że auto było sporo upalane we Włoszech i na prezentacjach. Bardzo ładnie. Reszta kokpitu już niestety nie jest tak idealnie spasowana i niektóre elementy delikatnie się ruszają, czy delikatnie skrzypią. Ale nie ma tragedii. Tragedia jest dopiero, jak usłyszymy cenę. Otóż podstawowa Alfa Romeo Giulia GTA kosztuje, i tu usiądźcie wygodnie, 158 000 euro plus VAT, co przy obecnym kursie euro wynosi około 897 000 złotych. Jeśli jednak chcemy większego hardcora, czyli wersję GTA M, to musimy wyłożyć 163 500 euro plus VAT, czyli razem około 930 000 złotych. Ała! Dla porównania podam cenę zwykłej Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio, czyli tej 30 koni słabszej. Jej cennik startuje od 420 000 złotych. Jest ponad 2 razy tańsza w podstawie od GTA. Oczywiście ma zupełnie inne wyposażenie, mniej karbonów, nie ma ceramiki w podstawie i tak dalej, ale wciąż cena to kosmos. Tyle dobrego, że dla odmiany GTA i GTA M nie ma opcji, więc ceny, które podałem, to tak naprawdę są już ceny końcowe. I tak jeszcze na osłodę, to dodam, że każda osoba, która zamówi GTA lub GTA M, dostanie gratisy. Otóż w zestawie dostajemy spersonalizowany kask Bell, kombinezon Alpina Star w odpowiednim oczywiście rozmiarze, pokrowiec samochodowy Goodwool dopasowany do koloru wybranego lakieru, spersonalizowany karbonowy uchwyt na kluczy oraz dodatkowo klienci dostaną jednodniowy kurs jazdy w Accademia di Guida Alfa Romeo. No ale wciąż, cena jest absurdalnie wysoka, ale to nic, bo z 10 aut, które mają trafić do Polski, 6 już podobno zostało sprzedanych. A wiem, że kolejne osoby są mocno zainteresowane zakupem tego auta. No cóż, można tylko pozazdrościć, bo auto wydaje się fenomenalne. Przy teście BMW M5 CS powiedziałem, że jest to bezsensowny samochód, to co dopiero mam powiedzieć o Alfie Romeo GTA M? No bo jak wytłumaczyć komuś, że kupiłeś 4-drzwiowego sedana z tylko 2 miejscami, albo że dopłaciłeś za to, żeby ci te fotele zabrali? Albo że w tej cenie mógłbyś mieć 2 Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio, które już same w sobie są genialne i jeszcze by ci zostało na nieźle wyposażoną Dacia Duster w gazie? Albo że da się kupić w tej cenie Porsche 911 GT3? No tego się nie da wytłumaczyć. Miłość jest po prostu czasem głupia, a ludzie z przedawkowania benzyny robią szalone rzeczy. I ja szanuję Alfę za odmianę GTA i GTA M. Tak samo jak szanuję petrolheadów za to, że będą właścicielami wersji GTA lub GTA M. Tak trzeba żyć. Cześć! Ciao!